Cześć. Dzisiaj krótko o zmianach, które właśnie wchodzą między innymi w edytorze. Jeszcze dzisiaj powinna się pojawić nowa wersja online w ciągu, myślę, 2-3 dni, czy jeszcze w tym tygodniu podobne zmiany w aplikacjach iOS i Android. Co my tu mamy? Przede wszystkim w edytorze kursów wejdę sobie tutaj na jakiś przykładowy kursik. Mamy coś takiego jak zmień kolejność, czyli możliwość takiego po prostu łatwego przeciągania i zmieniania kolejności stron na zasadzie złapania tej strony na liście i przeciągnięcia jej w miejsca docelowe. Z innych rzeczy no mogę na przykład zaznaczać grupy kart i grupowo załączać dla nich jakieś cechy związane na przykład z odtwarzaniem czy analizą dźwięku. No dobra, to powiedzmy, że niech to będzie ten angielski w pytaniu i hiszpański w odpowiedzi, bo zdaje się, że to jest właśnie kurs tego typu, czy przynajmniej na tych kartach w tle widzę, że jest angielski w pytaniu, hiszpański w odpowiedzi. Do tej pory nie było na tych 3 kartach oznaczeń nagrywania i odtwarzania głosu, więc w tym momencie widać, że to się tutaj pojawiło. Okej. Inna jeszcze funkcjonalność, która ostatnio albo może nigdy nie działała, albo nie działała dobrze, to jest przenoszenie kart z memokart do innych kursów. Ja przypomnę tylko, że memokarty to jest taki zbiór, w który wpadają nasze fiszki domyślnie, czyli za każdym razem, kiedy użyję funkcji tutaj dodania nowej memokarty w prawym górnym rogu albo zaznaczam jakieś, jesteśmy na serwerze testowym, więc różne dziwne komunikaty mogą się tu pojawiać. Również jeżeli korzystamy z translatora, to tutaj pojawiają się po drodze możliwości tworzenia takiej memokarty. Te wszystkie memokarty wpadają domyślnie do zbioru, który się nazywa gdzie on tu jest na tej długiej liście? Sorry, jest na samym początku. On się nazywa Moje memokarty. I teraz z tego worka Moje memokarty możemy sobie przerzucać poszczególne pojedyncze czy jakieś zbiory memokart, czy wszystkie memokarty do wybranych kursów. No więc spróbuję to teraz zaprezentować. W edytorze kursów wchodzę w memokartę. Moje memokarty, powiedzmy, że nie wiem, jakieś 2 z tych memokart, powiedzmy Teraz i To Help, chciałbym przywrócić do innego kursu, więc zaznaczam tę kartę, klikam w przenieść, wybieram kurs, do którego chciałbym je przenieść. Tutaj mam spis treści tego kursu. Powiedzmy, że wybieram
pierwszy dział, pierwszą sekcję i przenoszę. Teraz, jeżeli wrócę do mojej nauki, przejdę sobie do tego kursu, to był bodajże My Spanish, to w dziale pierwszym, w pierwszej sekcji, na samym końcu powinienem mieć te dwa słówka i widać, że one się tutaj pojawiły. Teraz i help. Aiutare. Czyli przeniosłem, udało mi się przenieść te fiszki, które chciałem do kursu poświęconego tej tematyce. Akurat trochę tutaj może nie na temat, bo przyniosłem fiszki włoskie do kursu hiszpańskiego, ale nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby pokazać, jak to działa.